Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Bardzo się cieszę, że znowu możemy razem usiąść, choćby na chwilę, i po prostu porozmawiać o naszych zwierzakach. O tych wszystkich małych rzeczach, które dzieją się każdego dnia między człowiekiem a psem, a których czasami nawet nie zauważamy. Dzisiejszy odcinek będzie o języku, ale nie takim ludzkim. Nie o słowach, zdaniach czy komendach, tylko o języku psa. Bo wiecie, czasami wydaje nam się, że pies po prostu jest obok nas, że chodzi za nami po domu, patrzy, szczeka, merda ogonem, kładzie się obok kanapy i tyle. A potem nagle człowiek zaczyna rozumieć coś niezwykłego, że pies mówi do nas praktycznie cały czas. Nie słowami, nie zdaniami, ale spojrzeniem, ruchem ciała, oddechem, napięciem mięśni, tym, gdzie siada, jak patrzy, jak odwraca głowę, jak reaguje na świat. I powiem wam szczerze, im dłużej pracuję ze zwierzętami, tym bardziej mam wrażenie, że psy komunikują się dużo subtelniej niż ludzie. Tylko że my bardzo często uczymy się słuchać wyłącznie dźwięków. Pies nie powie „boję się”, ale może nagle zacząć ziewać. Nie powie „ta sytuacja mnie stresuje”, ale zacznie oblizywać nos albo odwracać wzrok. Nie powie „potrzebuję być blisko ciebie”. Po prostu położy się obok twoich nóg. I właśnie o tym będzie dzisiaj ten odcinek. O tym, że zachowanie psa prawie zawsze jest komunikatem. Nawet wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że nic szczególnego się nie dzieje. A im lepiej uczymy się rozumieć ten psi język, tym spokojniejsze, piękniejsze i bardziej świadome staje się życie z naszym zwierzakiem. No dobrze, kochani, to spróbujmy dziś razem nauczyć się słuchać psów trochę uważniej. Wiecie, bardzo często ludzie mówią o psach w taki bardzo ludzki sposób. On zrobił mi na złość. Udaje, że mnie nie słyszy. Mści się. Jest obrażony. Specjalnie nasikał. Wie, że zrobił źle. I oczywiście czasami łatwo w to uwierzyć. Zwłaszcza kiedy wracamy zmęczeni po pracy, a w domu czeka przegryziony pilot, rozkopana kanapa albo obrażony pies siedzący pod stołem. Ale prawda jest taka, że psy nie myślą w ten sposób jak ludzie. One nie planują zemsty, nie knują, nie siedzą wieczorem i nie myślą „no dobrze, jutro pokażę jej, kto tu rządzi”. Pies reaguje przede wszystkim emocją, chwilą, napięciem, stresem, ekscytacją, strachem, zmęczeniem, zagubieniem. I czasami to, co człowiek interpretuje jako złośliwość, jest po prostu próbą poradzenia sobie z emocjami. Wyobraźcie sobie psa, który zostaje sam w domu i zaczyna niszczyć przedmioty. Człowiek wraca i mówi „on zrobił to specjalnie, bo był zły, że wyszłam”. Tymczasem bardzo często ten pies po prostu nie radzi sobie z samotnością, z napięciem, z ciszą, z nagłym odcięciem od opiekuna. I gryzienie przedmiotów nie jest zemstą, to jest regulowanie emocji. Albo pies na spacerze, który nagle przestaje słuchać. Jeszcze chwilę wcześniej pięknie szedł na smyczy, reagował na imię, a potem pojawia się inny pies, rowerzysta, hałas albo tłum ludzi i nagle jakbyśmy mieli zupełnie innego zwierzaka. I człowiek mówi „on mnie ignoruje”. A bardzo możliwe, że ten pies po prostu wszedł w tak duże pobudzenie albo stres, że jego mózg przestał spokojnie przetwarzać informacje. To jest zresztą niesamowicie ciekawe, bo psi organizm działa pod tym względem bardzo podobnie do naszego. Kiedy człowiek jest przerażony albo bardzo zestresowany, też czasami głupieje. Zapomina prostych rzeczy, nie słyszy, nie może się skupić, reaguje emocjonalnie. Pies działa dokładnie tak samo, tylko że on nie może nam tego wyjaśnić słowami. I mam czasami wrażenie, że największym przełomem w relacji z psem jest moment, w którym człowiek przestaje pytać, jak go zmusić do posłuszeństwa, a zaczyna pytać, co on próbuje mi powiedzieć. Bo nagle okazuje się, że za wieloma zachowaniami, które nas denerwowały, stoi po prostu emocja. Często bardzo zwyczajna, czasami smutna, czasami trudna. Strach, niepewność, przebodźcowanie,
zmęczenie, potrzeba bezpieczeństwa. I wiecie, co jest w tym wszystkim chyba najpiękniejsze? Że kiedy człowiek zaczyna naprawdę słuchać psa, bardzo często zmienia się nie tylko zachowanie zwierzaka. Zmienia się cała relacja. Robi się spokojniejsza, bardziej miękka, bardziej oparta na zaufaniu niż na ciągłym poprawianiu i kontrolowaniu. A pies, który czuje się rozumiany, bardzo często sam zaczyna bardziej ufać człowiekowi. I właśnie tutaj dochodzimy do tych małych sygnałów, które psy wysyłają do nas każdego dnia. Takich drobnych rzeczy, których większość ludzi w ogóle nie zauważa albo interpretuje zupełnie inaczej. A przecież psi język bardzo często zaczyna się od szeptu, nie od krzyku. Weźmy na przykład oblizywanie nosa. Człowiek patrzy na psa i myśli, może coś jadł, może chce smaczka, a tymczasem bardzo często jest to sygnał stresu albo napięcia, zwłaszcza jeśli pies oblizuje się w sytuacji, która jest dla niego trudna, na przykład podczas wizyty u weterynarza, przy obcym człowieku, kiedy ktoś pochyla się nad nim zbyt szybko, albo wtedy, kiedy opiekun zaczyna mówić podniesionym głosem. To jest taki psi sposób powiedzenia „nie czuję się komfortowo”. Albo ziewanie. Ile razy człowiek mówi „o, jaki śpiący”, a pies wcale nie musi być zmęczony. Psy bardzo często ziewają wtedy, kiedy próbują się uspokoić. To może być napięcie, niepewność, próba rozładowania emocji. Czasami zobaczycie to nawet podczas treningu. Pies umie komendę, ale nagle zaczyna ziewać, odwracać głowę, wąchać ziemię i człowiek myśli, on mnie ignoruje. Nie. On bardzo możliwe, że właśnie mówi, to zaczyna być dla mnie za trudne. Bardzo ciekawym sygnałem jest też odwracanie głowy albo unikanie spojrzenia. Ludzie często oczekują od psa patrzenia prosto w oczy, bo dla nas kontakt wzrokowy oznacza uwagę i szczerość. Ale w psim świecie długie, intensywne wpatrywanie się może być odbierane jako presja albo napięcie. Dlatego wiele spokojnych, dobrze komunikujących się psów odwraca głowę, mruży oczy albo patrzy gdzieś obok. To trochę tak, jakby mówiły: nie chcę konfliktu, jestem spokojny, nie musimy się spinać. I wiecie, niesamowite jest to, że psy bardzo często próbują uspokajać nie tylko siebie, ale też nas. Kiedy człowiek płacze, pies podchodzi bliżej. Kiedy jesteśmy zdenerwowani, wiele psów zaczyna chodzić za nami krok w krok. Czasami kładą głowę na kolanach. Czasami tylko siedzą obok, bez słów, ale bardzo wyraźnie. Jest też coś, co behawioryści często nazywają sygnałami uspokajającymi, czyli takimi zachowaniami, dzięki którym pies próbuje rozładować napięcie w sytuacji społecznej. Na przykład nagłe zainteresowanie trawą podczas spaceru. To jest fascynujące, bo człowiek często wtedy mówi: no pięknie, wołam go, a ten udaje botanika. A pies może właśnie próbować uniknąć konfliktu albo poradzić sobie z emocjami. Wąchanie działa na psy uspokajająco, pomaga im regulować napięcie. Dlatego czasami pies, który nagle zaczyna obsesyjnie wąchać każdy listek, wcale nie jest niegrzeczny. On może być po prostu przebodźcowany. I właśnie dlatego tak ważna jest obserwacja całego psa. Nie jednego ruchu, nie jednego szczeknięcia, ale całego obrazu, uszu, oczu, ogona, oddechu, tempa ruchu, napięcia mięśni. Bo pies komunikuje się właściwie całym sobą. A kiedy człowiek zaczyna to widzieć, nagle odkrywa, że jego pies mówił do niego od dawna, tylko bardzo cicho. I tutaj dochodzimy do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy, czyli do psiego ciała. Bo prawda jest taka, że ciało psa mówi często dużo więcej niż sam ogon. A my, ludzie, przez lata nauczyliśmy się patrzeć głównie właśnie na ogon. Macha ogonem, to znaczy, że szczęśliwy. No, nie zawsze. Bo ogon to tylko fragment całej układanki. Bardzo ważne jest to, jak pies trzyma całe ciało, jak wygląda jego pysk, jak oddycha, jak stoją uszy, czy mięśnie są rozluźnione, czy napięte jak struna. Czasami pies merda ogonem, ale całe jego ciało mówi: nie czuję się pewnie. I to jest coś,
co wielu ludzi bardzo zaskakuje. Bo psy mogą merdać ogonem z ekscytacji, ale też z napięcia, z niepewności, nawet ze stresu. Dlatego tak ważne jest patrzenie na psa całościowo. Rozluźniony pies zwykle porusza się miękko, swobodnie. Jego ciało wydaje się luźne. Ruchy są naturalne, oddech spokojny, oczy miękkie. A pies przeciążony emocjonalnie bardzo często wygląda zupełnie inaczej. Usztywnia się, zastyga na chwilę, ma napięty pysk. Czasami zamyka pysk nagle i bardzo mocno. Oddycha szybciej. Patrzy intensywnie albo przeciwnie, zaczyna unikać spojrzenia. I wiecie, jednym z najbardziej niedocenianych sygnałów u psa jest właśnie bezruch. Ludzie często boją się psa, który szczeka, a tymczasem bardzo napięty pies czasami nagle robi się całkowicie cichy i nieruchomy. I to bywa dużo ważniejszy sygnał ostrzegawczy niż samo szczekanie. Pies, który zamiera, często próbuje ocenić sytuację. Zastanawia się, czy jestem bezpieczny? Czy muszę się bronić? Czy mogę się wycofać? I właśnie dlatego tak ważne jest dawanie psu przestrzeni, możliwości odejścia, wycofania się, schowania za opiekunem. Bo pies, który wie, że może odejść, dużo rzadziej czuje potrzebę eskalowania emocji. Bardzo ciekawe są też oczy psa. Czasami opiekun mówi, on tak dziwnie patrzy. I rzeczywiście, psy mają niesamowicie ekspresyjne spojrzenie. Miękkie oczy zwykle oznaczają spokój i rozluźnienie, ale szeroko otwarte oczy, widoczne białka albo bardzo intensywne wpatrywanie się mogą świadczyć o dużym napięciu. To samo z uszami. Niektóre psy przy stresie mocno cofają uszy do tyłu. Inne przeciwnie, ustawiają je bardzo sztywno do przodu, kiedy są silnie pobudzone. I właśnie dlatego czytanie psiego języka nie polega na szukaniu jednego magicznego sygnału. To bardziej obserwowanie całej historii, którą opowiada ciało psa. Jak się porusza, jak oddycha, jak reaguje na otoczenie, czy szuka kontaktu, czy próbuje się oddalić. Bo pies praktycznie cały czas coś nam komunikuje. Nawet wtedy, kiedy wydaje się bardzo cichy. I czasami wystarczy zacząć patrzeć trochę uważniej, żeby nagle odkryć, że nasz pies mówił do nas od dawna, tylko nie używał słów. A skoro już jesteśmy przy psim języku, to porozmawiajmy chwilę o szczekaniu. Bo mam wrażenie, że właśnie szczekanie jest jedną z tych rzeczy, które ludzie najczęściej źle interpretują. Bardzo często słyszymy, mój pies szczeka bez powodu. On szczeka złośliwie. On chce dominować. A prawda jest taka, że pies prawie nigdy nie szczeka bez powodu. Szczekanie jest emocją, komunikatem, reakcją. Tylko że my, ludzie, bardzo często słyszymy wyłącznie hałas, zamiast próbować zrozumieć, co pies chce nam powiedzieć. Bo zupełnie inaczej brzmi szczekanie psa, który się ekscytuje, kiedy wracamy do domu, a zupełnie inaczej psa, który czuje zagrożenie. Inaczej szczeka pies sfrustrowany, inaczej przestraszony, inaczej taki, który próbuje ostrzec rodzinę, a jeszcze inaczej pies, który po prostu nauczył się, że szczekanie działa. Bo psy są bardzo dobrymi obserwatorami ludzi. Jeżeli pies kilka razy zaszczekał przy oknie i za każdym razem człowiek podbiegł zobaczyć, co się dzieje, to pies szybko dochodzi do wniosku: aha, to ważne, to działa. I tutaj dochodzimy do czegoś bardzo ciekawego. Psy niezwykle często przejmują emocje swoich opiekunów. Jeżeli w domu jest dużo napięcia, pies zwykle to czuje. Jeżeli człowiek reaguje nerwowo na każdy dźwięk na klatce schodowej, pies też zaczyna uważać, że każdy dźwięk może oznaczać problem. I czasami opiekun mówi, mój pies szczeka na wszystko. A ja wtedy myślę, może on po prostu próbuje cały czas czuwać nad światem, który wydaje mu się niebezpieczny. Wiecie, psy żyją bardzo blisko naszych emocji. Znacznie bliżej niż wielu ludziom się wydaje. One obserwują ton głosu, sposób chodzenia, oddech, napięcie ciała. Czasami wystarczy, że człowiek wróci do domu smutny albo zestresowany i pies już wie, że coś jest nie tak. I właśnie dlatego tak wiele psów szczeka nie dlatego, że są niegrzeczne, ale dlatego, że są przeciążone emocjonalnie. Czasami to jest frustracja,
Na przykład pies stoi za ogrodzeniem i szczeka na każdego psa przechodzącego ulicą. Człowiek mówi, ale agresor. A bardzo możliwe, że ten pies jest po prostu tak pobudzony i sfrustrowany niemożnością podejścia, że emocje dosłownie wylatują z niego szczekaniem. Albo pies zostający sam w domu. Sąsiedzi mówią, on szczeka całymi godzinami. I oczywiście bywa to trudne i męczące. Ale bardzo często za tym szczekaniem stoi samotność, lęk albo panika. Nie złośliwość, nie charakter dominujący, tylko emocje, z którymi pies sobie nie radzi. I wiecie, co jest chyba najważniejsze? To, że kiedy zaczynamy patrzeć na szczekanie jak na komunikat, zamiast jak na problem do wyłączenia, nagle zaczynamy inaczej patrzeć na psa. Zamiast pytać, jak go uciszyć, zaczynamy pytać, dlaczego on czuje potrzebę, żeby szczekać. A to jest ogromna różnica, bo bardzo często pod szczekaniem kryje się po prostu pies, który próbuje powiedzieć, nie radzę sobie, boję się, jestem zbyt pobudzony, potrzebuję pomocy, zauważ mnie. I czasami największą zmianą w życiu psa nie jest idealny trening, tylko człowiek, który wreszcie zaczyna go naprawdę słuchać. I wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo często prowadzi do nieporozumień między człowiekiem a psem. To moment, w którym człowiek mówi, on jest nieposłuszny. Pies nie chce wejść do samochodu. Nagle zatrzymuje się podczas spaceru. Nie chce podejść do obcego człowieka. Zapiera się przed wejściem do weterynarza. Albo nagle przestaje reagować na komendy, które przecież dobrze zna. I człowiek bardzo często interpretuje to jako upór. On mnie testuje. On próbuje postawić na swoim. On robi mi na przekór. A tymczasem bardzo możliwe, że ten pies po prostu się boi. To jest coś, o czym mówi się zdecydowanie za mało. Strach u psa bardzo często wygląda zupełnie inaczej niż wyobrażają to sobie ludzie. Bo my oczekujemy, że przestraszony pies będzie się trząsł albo uciekał. A wiele psów reaguje dużo ciszej. Zamierają. Spowalniają ruchy. Nagle nie słyszą. Nie chcą iść dalej. Przyklejają się do ziemi. Patrzą gdzieś w bok. I człowiek zaczyna się irytować. No idziemy przecież. A pies może właśnie przeżywać ogromny stres. Bardzo często widać to u psów po przejściach. Ale nie tylko. Nawet dobrze prowadzony, kochany pies może mieć momenty, które są dla niego zwyczajnie trudne. Niektóre psy panicznie boją się śliskiej podłogi, inne windy. Niektóre źle znoszą tłum ludzi albo gwałtowne dźwięki. I wiecie, co jest najtrudniejsze? Że człowiek często tego lęku nie widzi, bo dla niego dana sytuacja jest całkowicie normalna. Wyobraźcie sobie psa, który nie chce wejść do lecznicy weterynaryjnej. Człowiek mówi, przecież nic mu tam nie robią. Ale pies pamięta zapach stresu, bólu, obcych zwierząt, dźwięków, napięcia opiekuna. Dla niego to może być miejsce pełne bardzo trudnych skojarzeń. I kiedy zatrzymuje się przed drzwiami, bardzo możliwe, że nie próbuje rządzić człowiekiem. On po prostu mówi, ja naprawdę nie chcę tam wchodzić. To samo dzieje się czasami na spacerach. Pies nagle zatrzymuje się i odmawia dalszego marszu. A człowiek ciągnie smycz i myśli, ale się uparł. Tymczasem pies mógł usłyszeć coś, czego my nawet nie zauważyliśmy. Dźwięk, huk, innego psa, motocykl kilka ulic dalej. Psi słuch i wrażliwość na otoczenie są dużo większe niż nasze. I właśnie dlatego tak ważne jest zadawanie sobie pytania, co on teraz czuje. Nie jak zmusić go do wykonania polecenia, tylko czy on czuje się bezpiecznie? Bo pies, który czuje bezpieczeństwo, dużo łatwiej współpracuje z człowiekiem. Wiecie, mam czasami wrażenie, że ogromna część pracy z psem polega nie na uczeniu komend, ale na budowaniu zaufania. Na tym, żeby pies wiedział, mój człowiek mnie nie wyśmieje, nie zmusi mnie na siłę, nie zignoruje mojego strachu. Mogę przy nim czuć się bezpiecznie. I kiedy pies zaczyna naprawdę ufać człowiekowi, dzieją się niesamowite rzeczy. Bo wtedy posłuszeństwo bardzo często przestaje wynikać ze strachu czy presji, a zaczyna wynikać z relacji.
I chyba właśnie tutaj dochodzimy do najpiękniejszej części całej tej historii. Do momentu, w którym człowiek zaczyna naprawdę słyszeć swojego psa. Nie tylko patrzeć na zachowanie, nie tylko reagować na problemy, ale naprawdę dostrzegać emocje, które za tym stoją. Bo kiedy człowiek zaczyna rozumieć psi język, bardzo często zmienia się cała relacja. Nagle spacer przestaje być ciągłą walką „nie ciągnij, zostaw, chodź tutaj”, a zaczyna być wspólnym byciem obok siebie. Człowiek szybciej zauważa zmęczenie psa. Widząc napięcie, daje mu więcej przestrzeni. Zaczyna rozumieć, kiedy pies potrzebuje spokoju, a kiedy kontaktu. I nagle okazuje się, że wiele problemów zaczyna powoli znikać. Nie dlatego, że pies został naprawiony, tylko dlatego, że poczuł się bezpieczniej. Wiecie, psy bardzo często przez całe życie próbują dopasować się do człowieka. Obserwują nas nieustannie. Uczą się naszych rytuałów, kroków, tonu głosu. Wiedzą, kiedy jesteśmy smutni, kiedy wracamy zmęczeni, kiedy coś nas boli, kiedy dzieje się coś złego. I czasami mam wrażenie, że one rozumieją nas bardziej, niż my rozumiemy je. A przecież dla psa człowiek jest całym światem. To od nas zależy, czy będzie czuł bezpieczeństwo, czy będzie żył w ciągłym napięciu, czy nauczy się ufać. I może właśnie dlatego tak bardzo porusza mnie moment, w którym ktoś mówi: dopiero teraz zrozumiałem mojego psa. Bo to często nie jest tylko zmiana zachowania. To zmiana całego sposobu patrzenia na zwierzę. Już nie jak sprawić, żeby był wygodny, ale jak sprawić, żeby czuł się dobrze. I wiecie co? Psy naprawdę to czują. Czują, kiedy człowiek zaczyna je słuchać spokojniej, kiedy przestaje krzyczeć, kiedy daje im chwilę na reakcję, kiedy zaczyna zauważać ich emocje zamiast wyłącznie błędy. Wtedy bardzo często dzieje się coś niezwykłego. Pies zaczyna bardziej ufać, bardziej szuka kontaktu, spokojniej reaguje na świat. Bo bezpieczeństwo nie bierze się wyłącznie z komend, bardzo często bierze się z relacji. I może właśnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, których możemy nauczyć się od psów. Że komunikacja nie zawsze potrzebuje słów. Czasami wystarczy obecność, spokój, cierpliwość i ktoś, kto naprawdę próbuje nas zrozumieć. I chyba właśnie dlatego psy są tak niezwykłymi towarzyszami życia. Bo mimo, że nie używają słów, każdego dnia próbują się z nami porozumieć. Czasami bardzo delikatnie, spojrzeniem, obecnością, westchnieniem, położeniem głowy na naszych kolanach po ciężkim dniu. I być może najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić jako opiekunowie, jest po prostu nauczyć się słuchać trochę uważniej. Nie tylko szczekania, ale też ciszy. Nie tylko problemów, ale też emocji, które stoją za zachowaniem psa. Bo bardzo często za niegrzecznym zachowaniem stoi po prostu zwierzak, który próbuje sobie poradzić ze światem najlepiej jak potrafi. A kiedy zaczynamy to rozumieć, zmienia się wszystko. Spacer, dom, codzienność, relacja. I nagle okazuje się, że obok nas od lat mieszka ktoś, kto mówił do nas każdego dnia, tylko trochę innym językiem. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dziś z nami. I jak zawsze dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, komentarze i historie, które nam wysyłacie. Naprawdę czytamy je wszystkie i ogromnie się cieszymy, że tworzymy tutaj taką piękną, wrażliwą społeczność ludzi kochających zwierzęta. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo to naprawdę bardzo pomaga Kundel Podcastowi docierać do kolejnych osób. A jeśli chcecie wspierać naszą działalność i pomagać zwierzakom z Fundacja Dom dla Kundelka, zajrzyjcie też na naszego Patronite albo kliknijcie przycisk Wesprzyj na YouTube. Dbajcie o siebie i przytulcie dziś swoje zwierzaki trochę mocniej ode mnie. Do usłyszenia, kochani.